Zapraszam Was do nowoczesnego ogrodu marzeń pod lasem z kilkoma strefami do wypoczynku. Poznacie inspirujące rozwiązania ogrodowe oraz oryginalne drzewa w sam raz nawet na niedużą działkę. Podpowiemy też, jakie rośliny warto wybrać, jeśli zależy Wam na szybkim efekcie. Na spacer po tym ogrodzie wybierzemy się razem z Katarzyną i Krzysztofem, którzy stworzyli ten przytulny azyl. Zapraszam! Ten ogród rzeczywiście pasuje nam do tego nowoczesnego parterowego domu. Z drugiej strony mamy rabaty o takich organicznych kształtach. Jaki był Twój pomysł, koncepcja właśnie na ten ogród? Ogród powstał na powierzchni około 2000 m2. Miał być w stylu nowoczesnym, ale też takim trochę naturalnym, żeby nawiązać do tej ściany lasu, która istnieje. Jeśli chodzi o takie elementy nowoczesne, to mamy pergolę ogrodową zadaszoną, mamy palenisko z betonu architektonicznego. Ścieżki poprowadzone są po płytach betonowych, też w takich bardziej liniach prostych. I mamy szereg takich organicznych, naturalnych elementów. Trawnik z taką płynną, organiczną krawędzią. Bogactwo roślin, ale te rośliny są pogrupowane, one nie są przypadkowe. Nie mamy tutaj za dużo kolorów też, to jest wszystko takie płynne, roślinność przenika się, tak żeby też nawiązywać do tego lasu, który mamy za płotem. Co ciekawe, trawnika tutaj mamy niewiele, powierzchnia trawnika jest wręcz symboliczna. Poszliśmy bardziej w te rośliny, w rabaty i myślę, że to też powoduje, że ten ogród jest taki ciekawy i interesujący w odbiorze. Ten ogród ma dopiero rok, a już zachwycił mnie swoim klimatem. Powiedz proszę, jakie zatem rośliny polecasz, jeśli zależy nam właśnie na takim szybkim efekcie? Tutaj mamy kostrzewę siną o takim niebieskim kolorze, osnica ponytail, która jest jedną z moich ulubionych traw, bo jest taka bardzo delikatna. Lawenda, która bajecznie kwitnie i jak widać przyciąga motyle. Werbena patagońska, juki. Króluje nad wszystkim świdośliwa lamarka, która też wieczorem jest fajnie podświetlona. I tutaj widzimy, że stworzyłaś taką niestandardową, oryginalną ścieżkę, czyli połączyłaś płyty betonowe z ciekawą roślinnością. Tak, płyty są w podstępach, takich około 20 cm, tak żeby te rośliny miały tutaj troszkę miejsca. Karnik nie potrzebuje zbyt wiele przestrzeni. On też tak wygląda troszkę jak mech, kwitnie tak delikatnie na biało, także daje tu bardzo fajny efekt i jest zielono. Mieszkańcom zależało na ogrodzie, w którym można wygodnie wypoczywać i przyjmować gości. Stąd ta designerska altana wykonana przez firmę Wood Expert konstrukcje drewniane. Zobaczcie, że mamy tutaj jadalnię z kuchnią letnią, miejsce do wypoczynku, ale to nie wszystko. Jest też siłownia na świeżym powietrzu. Altana jest w konstrukcji szkieletowej, głównie z drewna C24. Wykorzystane zostały też tutaj elementy drewna BSH, KVH. Dodatkowo ściany są pokryte lamelami wymalowanymi w kolorze antracytowym. Mamy tutaj podłogę wykonaną z drewna Bankiraj, które jest bardzo twarde i bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Całość jakby dopełnia kuchnia letnia, która jest wykonana z betonu architektonicznego w formie lastryko, gdzie dosyć fajnym elementem jest zlew, który jest zintegrowany razem z tym blatem. Fronty szafek dodatkowo pokryliśmy lamelami z drewna Itauba. Całość jest przeszklona w systemie drzwi przesuwnych. To samo drewno, co w altanie użyliśmy na taras wokół budynku, jednak tutaj nie jest one olejowane, jest bez wykończenia. Chcieliśmy uzyskać efekt patyny.
Strefa paleniska znalazła się w zagłębieniu i rozumiem, że to ma takie znaczenie praktyczne. Tak, to był też pomysł inwestorów, żeby to było w zagłębieniu, także specjalnie zaplanowaliśmy to też na takiej głębokości, żeby wygodnie i ergonomicznie nam się korzystało. Dodatkowo do tego betonu architektonicznego domontowane zostały takie drewniane siedziska, żeby było po prostu przyjemniej. Hetta Square to palenisko ogrodowe autorstwa architekta Tomo Ciofani, który w tym projekcie koncentruje się na harmonii między modernistyczną estetyką a praktycznością. Połączenie prostej formy i wytrzymałych materiałów doskonale wpisuje się w design nowoczesnego ogrodu. Wytrzymałość betonu i najwyższa jakość stali w połączeniu z oszczędnym, ale wyrafinowanym podejściem do detali czynią go rzemieślniczym dziełem sztuki użytkowej. Ponadczasowy charakter paleniska to także zasługa użycia certyfikowanych materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych, wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych oraz plam. Możliwość wyboru jednego z 3 rozmiarów paleniska pozwala na dopasowanie go do każdej strefy ogrodowej. Wieczorową porą palenisko Hetta stanowi centrum spotkań z bliskimi, zapraszając do wspólnego spędzania czasu w wyjątkowej atmosferze, w kojącym blasku ognia. Tutaj możemy też z innej zupełnie perspektywy oglądać ten ogród. Tutaj też mamy różne grupy roślin kwitnące o różnej porze, bo mamy wiosenne kosaćce, mamy tutaj też dereń kousa, który jest ozdobny szczególnie wiosną. Mamy letnie łany z lawendy, kwitnie też juka, trawy ozdobne i zimową porą mamy na przykład kosodrzewinę, która jest całoroczna. Chociaż za płotem mamy ścianę lasu, to w ogrodzie również znalazły się drzewa i to drzewa bardzo oryginalne i ozdobne. Klon palmowy, dereń kousa czy świdośliwa to tylko niektóre z wybranych gatunków. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy sprawdzą się one również w Waszym ogrodzie, to teraz posłuchajcie Krzysztofa, który opowie Wam o ich wymaganiach. Klony palmowe, każdy wychodzi z założenia, że muszą być posadzone w cieniu lub półcieniu. No tutaj mamy przykład tego, że jest posadzony w pełnym słońcu i jak najbardziej sobie radzi, jak również klon wymaga bardzo przepuszczalnej ziemi, nie lubi za dużo wilgoci. W zależności od warunków będzie zmieniał się też kolor liści. Ciemniejszy w cieniu, jaśniejszy w słońcu. Świdośliwe wyróżnia kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że bardzo pięknie kwitnie na wiosnę. Następnie dostaje liście i owoce, które no nie każdy wie, ale są bardzo smaczne i bardzo dobre. Świdośliwe możemy prowadzić na 2–2,5 metra. Radzimy zawsze, żeby ją troszeczkę okrzesać z tych dolnych gałęzi i wtedy ona ma taki dosyć fajny pokrój. Dereń kousa powinien poradzić sobie w każdych warunkach. Jego głównym atutem są kwiaty, które są dosyć duże, białe i dosyć fajnie się też przebarwiają. Dereń dorasta do około 2,5–3 metrów wysokości. Na pewno warto kupić większe egzemplarze w szkółce, ale też nie wszystkie. Drzewa większe krzewy i one już tutaj sprawiają, że ten ogród jest większy, dojrzalszy. Jeśli chodzi o byliny, możemy pójść w ilość. Nie musimy inwestować w duże byliny, możemy pójść w większą ilość na metrze kwadratowym, posadzić je gęsto i wtedy też ten efekt zarastania będzie szybszy i będzie można ten ogród odbierać jako dojrzalszy niż jest w rzeczywistości.